Dzień dobry. Dzisiaj chciałbym omówić propolis. Cud natury, który uważam, że jest niedoceniany, chociaż coraz częściej jest badany i po cichu mówi się o nadziei XXI wieku. Minutowa animacja na wstępie oczywiście powstała dla osób, które nie wiedzą, jak pszczoły zbierają propolis. A skoro już wszystko jasne, to wracamy do tematu. Swoją drogą, ile musi być tych drobinek, aby uzbierała się taka ilość? Zanim jednak przejdziemy dalej, chciałbym przekazać pewien apel do pszczelarzy. Panowie pszczelarze, ja również mam małą ekologiczną pasiekę i nagrywając dzisiaj ten filmik jest mi wstyd za was, bo niszczycie jedno z najcudowniejszych w działaniu leków, którym jest propolis. Mam nadzieję, że ten filmik przyczyni się do tego, że klienci zakupując propolis i kontrolując jego jakość zmuszą was do szacunku dla pszczół, dla ludzi, którzy słono płacą za to, żeby zakupić ten naturalny lek. Nie sądzę, że nie wiecie, że podgrzewając propolis podczas zbioru albo zostawiając go na słońcu, traci on prawie wszystkie cenne właściwości. A teraz, zanim pokażę, jak sprawdzić jakość propolisu, powiem kilka słów o jego właściwościach, bo warto. Zacznę od tego, że nie ma schorzenia w układzie pokarmowym, z którym by sobie propolis nie dał rady. Oczywiście trzeba wiedzieć, jak zrobić mikstury z propolisem w zależności od schorzenia, ale o tym będę mówił w kolejnych filmach. Teraz na początku trochę opisu technicznego. Propolis jest koloru brązowego, brunatnego, czasami zielonkawego, a nawet czarnego. Pachnie żywicą, olejkami eterycznymi i woskiem. Rozpuszcza się w eterze i spirytusie. Propolis nie rozpuszcza się w wodzie. I badania wykazały, że ma ponad 300 substancji składowych biologicznie aktywnych. Zawiera całą gamę witamin, minerałów i biopierwiastków. Jednym z nich jest selen. Wiadomo, tak bardzo ważny w chorobach tarczycy, bo reguluje przyswajanie jodu. Wykryto tak samo 17 aminokwasów. Kto choć trochę interesuje się zdrowiem, wie, jak bardzo ważną rolę spełniają aminokwasy. Propolis ma również właściwości wzmacniające, uszczelniające, gojące, pobudzające regenerację tkanek, czyli gojenie się ran i wrzodów, np. wrzodów żołądka. Ma także właściwości uszczelniające naczynia krwionośne. Działa przeciwzapalnie. Niszczy szeroką gamę pasożytów i pleśni, także bakterii i wirusów. O tym wszystkim szerzej będę opowiadał w następnych nagraniach, bo to są bardzo ważne właściwości, na przykład przy niszczeniu kandidy, czyli Helicobacter pylori, czy wrzodów żołądka. Propolis ma również właściwości przeciwzakrzepowe, przeciwzawałowe, wspomaga pracę serca przez wzmocnienie czynności skurczowych serca. Dodatkowo stymuluje odporność człowieka i odbudowywuje ją. I ma również właściwości ochronne dla wątroby. Zastosowanie zewnętrzne to po pierwsze chroni kolagen przed uszkodzeniem i ubytkiem. Pięknie działa na choroby skóry, rany poparzeniowe, odleżyny. Propolis odkaża rany i pomaga tworzyć nowe naczynia krwionośne. To powoduje bardzo szybki przyrost komórek i przyczynia się do szybkiego gojenia ran. Nie ma oczywiście również blizn. Co ważne, bardzo rzadko występują reakcje alergiczne na propolis, gdy podawany jest doustnie. Częściej występują reakcje alergiczne na skutek miejscowego stosowania propolisu. Mówi się, że jeżeli coś jest na wszystko, to jest do niczego, ale to nie dotyczy propolisu, bo to wszystko, co powiedziałem, nie jest wyssane z palca, tylko potwierdzone wieloma badaniami naukowymi. Dlatego sądzi się, że propolis będzie remedium XXI wieku. Z teorii przechodzimy teraz do praktyki. A ważną rzeczą jest, o ile nie najważniejszą, to sprawdzenie, czy zakupiony propolis jest dobrej jakości. A następnie, jak zrobić stężony propolis
bo tylko stężony propolis naprawdę jest super skuteczny. Pierwsza moja rada to taka, że zamawiając propolis prosimy o rozdrobniony propolis, czyli skrobany, bo zbity w kulki często jest kiepskiej jakości, a jeżeli ta kulka jest zbita w twardą masę, to na pewno taki propolis nie nadaje się do użytku. Jak więc sprawdzamy ten propolis? Rozpoczynamy od tego, że kupujemy od pani, która sprzedaje mleko gdzieś obok pawilonów w tradycyjnym opakowaniu po muszyniance i kupujemy to mleczko, bo ono się jeszcze ściada w przeciwieństwie do tych ze sklepu. Rozlewamy takie mleko do 2 szklaneczek i 1 szklaneczkę pozostawiamy w spokoju, a do drugiej sypiemy trochę propolisu i mieszamy. Zostawiamy te szklaneczki w ciepłym miejscu. Po kilkunastu godzinach sprawdzamy. Tam, gdzie propolisu nie było, mleko się zsiadło, a z propolisem nie. Wniosek: mamy dobry propolis. Jeżeli tam, gdzie jest propolis, również mamy zsiadłe mleko, to propolis jest do kitu, czyli można sobie lepić dziurki, a nie leczyć. Doświadczenie drugie. Do wody o temperaturze nie przekraczającej 35 stopni wsypujemy łyżkę cukru. Mieszamy i dodajemy drożdży. Rozlewamy tak samo do 2 naczyń. Jeżeli drożdże będą fermentowały tam, gdzie jest propolis, to możemy z niego sobie ulepić baranka, na przykład na Wielkanoc. Ale w chorobach nam nie pomoże. A teraz jak prawidłowo zrobić stężony propolis? I tu musimy zakupić spirytus, oczywiście również propolis w ilości 1/3 objętości spirytusu. To na przykład na pół litra spirytusu należy zakupić 30 deko propolisu w wiórkach oczywiście. Wsypujemy propolis do słoja, zalewamy spirytusem i zakręcamy słoik. Jeżeli chcemy, by szybko wyekstrahować składniki z propolisu, musimy go codziennie kilka razy mieszać. I tak przynajmniej przez tydzień. Później filtrujemy i powstaje taki oto produkt. W sytuacji, kiedy nie mamy czasu i mieszamy propolis rzadko, to musimy go odstawić przynajmniej na 3 tygodnie do miesiąca czasu. I taki gotowy propolis przelewamy do buteleczek, zakręcamy i chowamy w miejsce, gdzie nie będzie docierało słońce. Trwałość i skuteczność w takich warunkach jest bardzo długa, bo nawet 10 lat i więcej. Sumując dzisiejsze spotkanie, chciałbym podkreślić, że moim zdaniem propolis jest to podstawowa rzecz, którą musimy mieć w apteczce. Działanie tego naturalnego antybiotyku jest tak silne i wszechstronne, że to, co powiedziałem dzisiaj, to jest jak próba instrumentów przed koncertem. Całe piękno działania propolisu odczuwamy wtedy, kiedy zastosujemy go w różnych schorzeniach, często beznadziejnych. Ale o tym w kolejnych odsłonach, bo już za kilka dni nakręcę filmik, gdzie powiem, jak zastosować propolis w walce z candidą, Helicobacter pylori czy wrzodami żołądka. Pozdrawiam wszystkich serdecznie i oczywiście, aby ten kanał działał, proszę go reklamować, proszę go subskrybować i proszę dzielić się tymi wiadomościami z ludźmi, którzy potrzebują pomocy. Pozdrawiam wszystkich. Do zobaczenia.